Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Wakacje z Plecakiem. Dziś zabieram Was w podróż do Gwatemali. Aktualnie jesteśmy na lotnisku w Cancún w Meksyku i za chwilę będziemy wsiadać do samolotu. Będziemy lecieć samolotem linii lotniczych kolumbijskich Avianca. Czas lotu to około 1,5 godziny. Lecimy do stolicy Gwatemali, czyli do miasta Gwatemala. Stamtąd udamy się do miasteczka Antigua, które jest niedaleko stolicy kraju. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w Gwatemali. Dolecieliśmy do Gwatemali. Pieczątka jest. Straszny chaos, zamieszanie. Udało nam się znaleźć taksówkarza, który zawiezie nas za 300 quetzali do Antigui. Chciał 500 z początku, ale w końcu zdecydował się zawieźć nas za mniej. Na lotnisku też mieliśmy trochę przygód. Pies wywąchał, że mam mango w plecaku. Okazało się, że nie można mieć. Dojechaliśmy już do miasteczka Antigua. Udało nam się dotrzeć do hostelu, w którym mamy wykupiony nocleg. Casa Ela. Później pokażę Wam, jak wygląda pokój. Nie jest za duży, ale za to jest fajny taras z widokiem na wulkany. Tak wygląda wnętrze naszego hostelu. Tu jest taki przedpokój, gdzie sobie można usiąść. Tu jest stół, na którym są serwowane śniadania. Jest też kuchnia. Kuchnia, z której można korzystać. Do pokoju się idzie tym korytarzem i pokój wygląda tak.
Oczywiście jest bałagan, jak zwykle, ale sam pokój jest bardzo mały. Nie ma wiele miejsca, żeby te rzeczy wypakować. Łazienka jest niestety wspólna. Wygląda tak. I tu jest prysznic. Łazienka jest wspólna, ale tylko przypada na 3 pokoje. Bo reszta pokoi, każdy ma właśnie taką dzieloną łazienkę. Podróż z lotniska zajęła nam około godziny. W zasadzie przebiegła bezproblemowo. Z początku mieliśmy problem ze znalezieniem taniej taksówki, taniego transportu w ogóle, bo rozważaliśmy też z początku autobus, ale pogoda też nie sprzyjała, bo zaczął lać deszcz. Na szczęście udało się wynegocjować cenę w taksówce, także i tak nie tanio, ale dotarliśmy przynajmniej sprawnie i szybko. Teraz idziemy coś zjeść. Siedliśmy w takim przydrożnym barze, w którym jedzenie jest robione na zewnątrz, na grillu. Ja zamówiłem churrasco z ryżem, a Rafał wziął rosół. Także jesteśmy wygłodniali po podróży. Zaraz musimy się posilić szybko. No, zobaczymy. Powinno być dobre, pachnie ładnie. I co, smaczne? Pusty jest bardzo. Ceny są dosyć wysokie, bo takie danie, churrascos, jakieś takie fajne mięso z ryżem, do tego jest taka ostra, pikantna sałatka i jeszcze coś takiego. Zaraz będę próbował. Cena dosyć wysoka, 30 zł w przeliczeniu, więc jak na ten kraj bardzo dużo. Ale jesteśmy też w mocno turystycznym miejscu. Pewnie to dlatego. Ale naprawdę bardzo dobre. Słone to mięso jest, ale fajny smak ma. Rafała zupa była z takim wielkim kawałem kurczaka, także fajnie, bo zamówił rosół i okazało się, że to nie jest sam rosół, tylko jednak taki wzbogacony. No, ostra ta sałatka bardzo dobra. Bardzo ostra. W pierwszej chwili nie poczułem, ale pali w gardło aż te papryczki. Super. Lubię takie ostre rzeczy. Mnie to za dużo jest. Taką tortillę je się tutaj zamiast chleba. W ogóle nie mają zwykłego chleba, takiego jak u nas. To te tortille. No, spoko, w porządku, w smaku. Rozpoczynamy pierwszy pełny dzień w Gwatemali. Wczoraj to głównie była podróż, więc niewiele też udało mi się Wam pokazać. Jesteśmy w Antigui. Za mną widać wulkan Agua. Także siedzimy sobie w hostelu na tarasie widokowym. Popijamy pyszną kawą. Kawa, zazwyczaj w Polsce piję kawę z mlekiem. Tutaj nie pija się
mleka do kawy, więc próbuję jej na czysto i muszę przyznać, że zupełnie nie przeszkadza, że nie ma tego mleka. Kawa ma świetny smak. Po kawie musimy jak najszybciej iść zwiedzać miasteczko, bo według prognozy pogody po południu może padać. Także jeżeli chcemy zrobić dobre zdjęcia, to trzeba się pospieszyć.